Cześć, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Dziś sobie ogarniemy wymianę zamka w samochodzie osobowym. W tym przypadku jest to minivan. Samochodzik Citroen Berlingo 2.0 HDI diesel. No i słuchajcie, jeśli chodzi o wymianę wkładki bądź ewentualnie całego zamka, tutaj tylnej klapy, to tutaj musimy oczywiście mieć jakieś płaskie narzędzie, najlepiej śrubkę płaski. Zobaczcie, tu jest takie zabezpieczenie metalowe, ono tutaj jest dość mocno umiejscowione w tym miejscu. Trzeba oczywiście dość mocnym chwytem, dość mocną siłą je wyciągnąć, tym bardziej, że tutaj widzimy, że jest troszkę porozwiane. No i w waszym przypadku również może być podobnie, w bardzo podobny sposób, tym bardziej, że w tych miejscach, to są takie miejsca newralgiczne, że podchodzi dość szybko tarca. No i zobaczcie, to cięgno jest tutaj połączone z drugim cięgnem i trzyma się tylko dlatego, że są dwie śrubki tutaj gwiazdkowe, które należy wykręcić, by to cięgno zwyczajnie się odłączyło od tego elementu właśnie zaciskowego. Odkręcamy więc dwie śrubeczki. Tu mamy bardzo fajne wytyczne. Widzimy otwór specjalny właśnie pod to odkręcanie. Tak więc sobie odkręcamy. No już widzimy fajnie odpięte. Już jest git. Tak to wygląda, jest rowek. Przykręcamy sobie. No i dzięki temu zwyczajnie to cięgno jest mocno umiejscowione i mocno nam trzyma. O, tak to dokładnie wygląda. Specjalnie powiększałem i pokazuję Wam. Ok. No i dobra, teraz musimy odbezpieczyć tutaj od plastikowej zatyczki. Teraz sobie odłączamy i wyciągamy cięgno z otworu. Także nie tylko zabezpieczone śrubami, jak i również właśnie widzimy plastikową zatyczką. Ok, tak więc już wszystko mamy. I teraz wypadałoby przejść na drugą stronę, od strony zewnętrznej. No i zobaczcie, w tym przypadku wypadałoby mieć jakiś plastikowy przyrząd, żeby to podważyć. Nie róbcie w żadnym wypadku tego płaskim metalowym narzędziem. Ja to robię właśnie płaskim. No, w moim przypadku jest tak, że samochodzik jest praktycznie już taki złomowy, więc ja tam tak nie uważam zbytnio. Ale w waszym przypadku, jeśli chcecie zwyczajnie mieć lakier, błysk, wszystko żeby było pięknie, to radziłbym uważać. Tym bardziej, że tutaj jest troszkę problematycznie wciągnąć ten zamek, dlatego że tu jest troszkę zachachniały, że tak powiem, troszkę jest bardzo przerdzewiały, skorodowany, może nie. No i dlatego właśnie jest ciężko, pewnie od nowości być może nie był w ogóle wymieniany, z tego względu, że nie jestem w stanie w ogóle włożyć kluczyka do wewnątrz tego zamka. No i spójrzcie, tutaj z automatu jak podważacie nieodpowiednio płaskim śrubokrętem, to robicie właśnie zniekształcenia, zarywacie farbę, lakier samochodu. Można by było ewentualnie sobie podważać śrubokrętem płaskim, ale koniecznie byłoby podłożyć jakąś, nie wiem, materiał miękkawy, żeby uchronić ten lakier. Ja to właśnie demonstruję, pokazuję Wam, że w niektórych przypadkach jest to dość uciążliwe. Też moglibyście, myślę, że też nie głupi pomysł, sobie wypróbować na przykład kominerkami, delikatnie podważyć, a później, gdy już mamy miejsca, tym bardziej, że ten właśnie zamek już jest do nawrotku, musimy go już niestety usunąć w tym przypadku, to tym bardziej możemy sobie użyć właśnie kombinery do takiego zadania. W moim przypadku było to troszkę problematyczne, troszkę się namęczyłem, być może niepotrzebnie, bo chyba lepszą tutaj opcją byłoby, właśnie tak teraz robię, delikatne podbijanie
z wewnętrznej strony, na przykład gumowym młotkiem, bądź ewentualnie już tym metalowym młotkiem, gdybyście takiego nie posiadali u siebie. Tutaj po ponownym montażu tego zamka pamiętajcie, by te wzory tego zamka były w takiej kolejności, jakie teraz są obecnie. Gdybyście ewentualnie zapomnieli sobie, bo tutaj dość łatwo sobie zapomnieć, to przyjrzyjcie się wszystkim zamkom w samochodzie, no i w ten sposób na pewno się nie pomylicie i będzie to mniej problematyczne. No i widzimy tutaj z tą dźwignią cały zamek poprawnie wymontowany. Aha, teraz Wam jeszcze pokażę, wiecie co? Tą tapicerkę, jeśli tak można nazwać, drzwi tylnych, jak się wymontuje. No w bardzo prosty sposób, ale tak z dupy mówię, że też Wam pokażę. Z tego względu, że tego nie pokazywałem w filmiku właśnie z problematycznymi, z problematyczną klamką w tylnych drzwiach. Tu wystarczy mieć układ płaski. Najlepiej mieć jakiś plastikowy przyrząd, ten, który trzymam w dłoni lewej. Z tego względu, tak wspomniałem wcześniej, żeby nie uszkodzić w ogóle lakieru, żeby nie uszkodzić plastikowych zatyczek, które właśnie trzymają tą tapicerkę. Jest ich naprawdę dość sporo, bo jest 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aż sztuk. Gdybyście na przykład uszkodzili je, to można takie zamówić w jakimś motoryzacyjnym sklepie, bądź ewentualnie przez internet. Na pewno takie są. Tutaj w ten dzień, kiedy nagrywałem, było naprawdę bardzo duszno, bardzo gorąco. Także kiepski dzień na takie demontaże. No i to wszystko, moi drodzy, jak widzicie, jest to bardzo proste, bardzo szybkie. Do zobaczenia w kolejnych poradnikach, w kolejnych demontażach. Cześć.